Zbrodnie Luftwaffe w 1939 roku. Od pierwszych godzin II wojny światowej niemieckie lotnictwo bezlitośnie atakowało obiekty cywilne, pozbawione znaczenia militarnego. Niemieckie bomby spadały na szpitale, kościoły, dzielnice mieszkaniowe, kolumny uchodźców czy pociągi ewakuacyjne. Już o 4:40 1 września zbombardowano Wieluń, gdzie zginęło około 1200 polskich obywateli. Zniszczono miasto w 75%, ze szpitalem i zabytkami włącznie. Samo centrum miasta w 90%. Nalot przeprowadzono nagle, bez wypowiedzenia wojny Polsce przez III Rzeszę. 1 września zbombardowano również Poznań. Na skutek bombardowań zginęły co najmniej 262 osoby. Większość to ludność cywilna. Bombardowano m.in. kolumny uchodźców na szosie do Gniezna i na szosie z Warszawy do Siedlec, gdzie zginęło około 600 osób. Zbombardowany został też pociąg wiozący mieszkańców Krotoszyna i okolic, w którym zginęło 300 osób. Podczas wojny obronnej lotnictwo niemieckie zbombardowało 158 polskich miast i osiedli, spośród których w wielu nie stacjonowały polskie wojska i które nie posiadały znaczenia strategicznego. 2 września w nalocie niemieckim na Lublin zginęło około 200 osób. Dalsze 150 osób poniosło śmierć w nalocie na pociąg ewakuacyjny stojący na dworcu kolejowym w Kole. Na ziemi piotrkowskiej od nalotów Luftwaffe, które trwały tam od 1 do 6 września, ucierpiały wszystkie miasta oraz dziesiątki wiosek. Bombardowane było Radomsko, Kamieńsk, Piotrków Trybunalski, w którym zginęło 150 osób, a 200 budynków uległo zburzeniu, Bełchatów i Tomaszów Mazowiecki. Tylko we wiosce Kłomnice pod Radomskiem wskutek nalotu zginęło 50 mieszkańców. Na ziemi piotrkowskiej najbardziej ucierpiał Sulejów. 4 września Luftwaffe bombarduje to miasto. W Sulejowie ginie około 700 osób. Miasto zostaje zniszczone w 70%. Niemiecki lotnik Pol tak chwalił się swymi dokonaniami nad Polską w 1939 roku. W drugim dniu wojny z Polską miałem rzucić bomby na stację w Poznaniu. 8 z 16 bomb spadło na miasto, pomiędzy domy. Nie podobało mi się to. W trzecim dniu w ogóle się tym nie przejmowałem, a 4 dnia sprawiało mi to przyjemność. To była nasza rozrywka przed śniadaniem. Ścigaliśmy po polach pojedynczych żołnierzy. Strzelaliśmy do nich z karabinów maszynowych i zostawialiśmy leżących tam z kilkoma kulami w plecach. Przeciw cywilom też. Atakowaliśmy kolumny na ulicach. Ja byłem w kluczu Ketę. Prowadzący bombardował ulicę, 2 wspierające maszyny rowy. Maszyny leciały jedna za drugą. Wszystkie karabiny pruły jak szalone. Powinieneś zobaczyć te spanikowane konie. Żal mi było koni. Ludzi wcale. Ale koni żałowałem do samego końca. Ludzie wariują. Większość z nich kładzie się z rękami podniesionymi do góry. Atakowaliśmy z 10 metrów, a kiedy ci idioci biegli, miałem dobry cel. Musiałem tylko trzymać mój karabin maszynowy. Jestem pewien, że część z nich dostała całe 22 kule. 8 września nastąpiło 3-krotne zbombardowanie Janowa Lubelskiego, w którym odbywał się odpust i nie stacjonowały żadne jednostki wojskowe. Ginie około 350 osób cywilnych, większość zgromadzona w kościele i wokół niego. Miasteczko zniszczone w 85%. Lublin na celowniku Luftwaffe znajdował się 4-krotnie. Największe bombardowanie nastąpiło 9 września. Wówczas zginęło około 1000 osób. 13 września piloci 8 Korpusu Lotniczego Luftwaffe urządzili sobie zawody w trafianiu do celu we Frampolu. To niewielkie miasteczko na Roztoczu. W ciągu kilku godzin ponad 100 samolotów zrównała z ziemią niemal całe miasto. Zabudowa Frampola przypominała z góry tarczę celowniczą.
którą niemieccy piloci próbowali celnie trafić. Następnego dnia, 14 września, zbombardowano pobliski Biłgoraj, gdzie zginęło około 100 osób, wielu rannych. Miejscowości te nie miały żadnego znaczenia militarnego. W żadnym nie stacjonowała polska jednostka wojskowa. Niemieckie naloty na Warszawę odbywały się od pierwszego dnia września, od początku wojny. Najsilniejsze po 20 września. 20 i 23 września, gdy w kalendarzu żydowskim wypadał Jom Kippur, święto żydowskie, Luftwaffe celowo skoncentrowała swój atak na cywilną dzielnicę żydowską w Warszawie. Celami ataku były zabudowania cywilne i synagogi. Jednak najtragiczniejszym dniem okaże się 25 września 1939 roku. Warszawa przeżyła niespotykany w historii świata nalot bombowy. Był to pierwszy w historii II wojny światowej nalot dywanowy na europejską metropolię. Od godziny 7 do wieczora, czyli przez 11 godzin, blisko 400 niemieckich bombowców zrzucało bomby na stolicę. Warszawiacy nazwali ten dzień Czarnym Poniedziałkiem, inni Lanym Poniedziałkiem. Na Warszawę spadło prawie 630 ton bomb. Samoloty nadlatywały falami, zrzucając bomby zapalające i burzące. W mieście wybuchło około 200 pożarów. Niemieccy piloci nie oszczędzali publicznych budynków. Bomby spadały na szpitale oznaczone czerwonymi krzyżami. W szpitalu Świętego Ducha było 700 rannych, z których większość zginęła. W lany poniedziałek, jak z przekąsem mówili warszawiacy, zginęło około 10 000 mieszkańców, a 35 000 zostało rannych. Straszliwy to był dzień. Lotnicy niemieccy latali tak nisko, że zdawało się, że zaczepią o dachy. 300 bombowców bez przerwy waliło w miasto, a po wyczerpaniu ładunków wracało do bazy po nowy zapas. Cała Warszawa się paliła. Powyżej przywołałem najbardziej znane, zbrodnicze, barbarzyńskie bombardowania polskich miast, jako przykład bestialstwa i terroru niemieckiego lotnictwa w ramach operacji Ostmarkflug, czyli ataku powietrznego na Polskę w 1939 roku. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Film i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.